Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu na naszym pięknym siedlisku. Znowuż prace porządkowe, no bo jakby inaczej, co by można było robić tutaj cały czas. Nie wiem, czy mnie słyszycie, nie wiem, czy mnie Marcin nie zagłusza traktorem. Co my robimy? Widzicie to? Pamiętacie z poprzednich odcinków, jak nam przywieźli tutaj pod bramę grzecznościowo hałdę, habazi, choinek i brzusek? No to właśnie sprzątamy teraz po kuskach. Kuski objadły, to co miały zjeść to zjadły, a reszta dla nas została. Więc pokazuję wam dalej, co Marcin teraz robi. No to już raczej nam nie będzie potrzebne. Sezon letni i jesienny uważamy za zamknięty. Koniec z podlewaniem. O, pokaż nasze zapasy, Klaudia. Tego żarełka dla piesków. Aha. Wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu to było pod sam wierzch. My tak, wiecie, były te czasy takie lekko dziwne. I lekko spanikowaliśmy, mówimy, zresztą wiecie, i tak kupiliśmy więcej, ale wiecie, no też to się jak się hurtowo kupuje, to lepsze ceny. I okazało się, że mieliśmy rację, że troszkę to nam zaoszczędziło i problemu, i kupowania w międzyczasie. Także
czasami warto kupić coś na zapas. Dokładnie, tu jest też nasz mały magazyn, łącznie z filtrami, jak widzicie. No i tu i tą solą. Widzieliście. Tam jest sól, no którą dość często, znaczy i nie, jak często uzupełniamy? No nie wiem, raz na 2 miesiące. No, dokładnie. Może 3, 2 chyba. 100 kilo idzie tutaj soli. Tak. Przydałby się większy ten pierdzielnik, nie pomyśleliśmy na początku, no ale zawsze coś się tutaj uda. Ale wiesz, no przydałby się większy, ale wiesz, no lepiej wygląda być troszkę mniejszy, co nie, to nie ma wielkiego kontenera, a dwa, że ja boję się, że jakbyśmy wzięli mniejszy, to jakby w cenie, większy, to w cenie nie mielibyśmy izolacji. Tak, a my tu mamy porządną izolację, patrz, wszędzie podłoga również. Takiej grubości, takiej Także grubości izolacja. To by mogła być spokojnie zamrażarka, albo lodówka, albo cokolwiek. No chodziło nam oczywiście o wodę, żeby nie zamarzła w zimie. I jeszcze jeden do wzięcia jest wąż z pola. Jeszcze jeden wąż? Oczywiście. Tutaj widzicie, Marcin na wałach się mocuje jeszcze z drugim wężem, bo węże w ciągu lata były rozłożone do podlewania tych naszych nieszczęsnych wałów. Troszkę to pomogło, zawsze. I lipek. I lipek, przede wszystkim lipek. No, a wodę oczywiście mamy już stąd, pokazuję Wam. Tutaj z tyłu właśnie jest tam taki zawór powinien wychodzić, który niestety kozy urwały i jesteśmy w trakcie jego naprawy, więc stamtąd właśnie woda wychodzi, czy wychodziła. No. Będziemy zmieniać ten plastik na metal, bo to już jest drugi raz uszkodzenie, czyli widzimy, no że to kozy to kozy. Za delikatne tak. Jakby na miejsce, w którym się znajduje. Dokładnie. Tutaj nieszczęśliwie Marcin kiedyś golił i zapomniał o wężu. I co się, Marcinku, stało? No zniszczyłem też wąż przy okazji. No. Ileś metrów Przyjechał tego węża po wężu. A nie, już go chyba uciąłem. Uciąłeś? Nie, widzicie, popatrzcie. To wszystko jest do wywalenia. Pytanie, czy jeszcze dalej nie zniszczyłem. No chyba nie. No niedużo, dzięki Bogu niedużo. Tak? No, No ale widzę, tutaj jest końcówka, tu na ziemi. O, tam. Jeszcze. O to trzeba haratać tyle. Pokaż. Ale żeż Wiesz, to może by i dało radę, bo to jest tylko wierzchnia warstwa i później masz znowuż dobry. Możemy go zostawić, szczerze mówiąc, popatrz. Jak chcesz, można go spróbować. Ciąć zawsze można, nie? No ciąć zawsze można, a tutaj to jest bardzo dobry wąż. Ja oprócz ceny, która jest kosmicznie wielka w porównaniu z tanimi wążami, to jest wąż, który autentycznie sam wraca do powierzchni. Lekko go ruszysz, jak się zagnie i momentalnie się prostuje. I jakby my kupowaliśmy dwa takie najtańsze węże też i właśnie tamte są takie typowo, cały czas się zagniatają, generalnie tak jakby tylko o jednym myślały. I w tym momencie woda nie leci. No, a ten naprawdę to jest naprawdę dobry wąż antyzagniecieniowy. I jeszcze to jest 30, to jest ten chyba 3/4 incza, czyli taki lekko grubszy, więc dużo podaje wody, lepszy do spryskiwaczy, no bo idzie większe ciśnienie na ten spryskiwacz i po prostu on dalej psika. A my nie mamy znowu jakiegoś kosmicznego tutaj ciśnienia na siedlisku, więc dla nas to jest super rzecz. To też jest ciepnięte, te kółeczko. To jest nasz fitness codzienny. Zawsze coś takiego się znajdzie. Ups. Czekaj, masz supełek. No bo to jest ta... A, to jest to... Widzisz tu? Tak, to już jest to walnięte. Nie wiem, czy to nie ucieć. No to nie jest dużo, ile? 3 metry. No. O, widzicie, tutaj zostały jeszcze takie duże drągi po drzewkach. To te damy na taką hałdę koło nas, co się znajduje, na takie miejsce. O, 2 jaja Marcin znalazł. Tam one do słomy chodzą, tak? I siana. A te, co wspominałam, właśnie te habaśki przenosimy. Mamy takie jedno miejsce, gdzie układamy takie właśnie no niechciane gałęzie. Które później idą do rębaka, a mniejsze zostają. Bo tak. wiecie, to jest fajne siedlisko jaszczurek, jakiś żyjątek takich, które takie środowiska lubią. Małe tworzymy w jednym miejscu. On będzie może, znaczy na pewno będzie bardziej uporządkowany, troszkę inaczej będzie wyglądał, nie w tym miejscu. I na pewno będzie w kilku miejscach takie zrobimy. No może tam na razie nam nie za bardzo przeszkadza, ale później, będzie. Tak, ale później będzie, bo mamy inne plany na to miejsce. Kiedy ja mam iść? Mam iść, to idę. Iść, nakręcasz, idę.
A widzicie, właśnie o tym miejscu wam mówiliśmy. Wiecie dlaczego one są takie jasno-brązowe? A poczekaj, zbliżę się z kamerą, żeby można było to zobaczyć. No pokaż. A no, faktycznie. Widzicie? To wszystko kozy robią. No, One ale wam zjedzą, odkorowały. dokorują do czegoś takiego. Niesamowite, co? O, popatrzcie to. Całe drzewo okorowane. A co to za drzewo? Pamiętasz, co to było? A to nie była osika? No właśnie, nie wiem. Osika. A, koza wszystko na ząb weźmie. Wszystko bez różnicy, no. O, i widzicie, jest to trochę w tym miejscu akurat fajna zapora wieczna, ale tak jak wspominaliśmy, miejsce różnych żyjątek, tak samo często, gęsto jak mieliśmy jeszcze perliczki, znosiły nam tutaj jajka, wchodziły, my szukaliśmy. Popatrzcie, jaki kogucik ma piękny haremik. I to różne, czarne, rude, Trochę białe. daleko jest, wiesz, nie wiem czy to tak będzie. Nie, widać. Widać, Ale że wiecie, to- wszystkie takie zdrowe, z pięknymi czubami. Tak, postaram się tam No. zaraz podejść i wam pokazać to. Nie to niestety co ja, stara znaczy co? zużyta. Co? Koza. Uważaj. Co? Co? Nie, Co? ja tylko mówiłem tak do siebie. Koza? Nie, baranina. Baranina to ja. Ja ci dam. Tak, ale to są, widzicie, grube, bo Tak. mulcher już nie takich gałęzi i tego typu to nie zrobi. To już trzeba lecieć rębakiem albo tak zostawiać, wiecie, na jakieś ognicho, czy na cokolwiek tam. No, A ale i lubimy tak taki- dobrze ci poszło, powiem ci, tym rębakiem, wiesz? Naprawdę. Dobrze, no. Powiem wam, że silne urządzenie, ja tak nie sądziłem, bo tam gałęzie niektóre naprawdę były spore. I kurczę, wszystko porębało i zostało na polu, co mnie bardzo cieszy, bo Tak. masa organiczna wzrasta. Pani, poczekaj, ja pójdę, bo coś tam Thanos ujada, wiesz? Zerknę dobra. tylko. Rabielka fajna jest, ale jak urośnie wam do takiego drzewa, to jest naprawdę niebezpieczna. Tak, kolce, powiem wam, że ja Kolce dzisiaj kolca z kalosza wyciągałem. Także no wspaniałe drzewo, uważamy, że wspaniały żywopłot. Tak. Naprawdę wspaniały krzak na żywopłot, mimo że nie zimozielony, ale zabezpieczający przez przejściem. Jak to zagęstnieje, to ja cię pierdzielę, że przez to przejście. No nie, Rozedrze, powiem ci, że rozedrze. no ciężko. Przechodzi przez buta, no wiecie, no nie są może to jakieś super kalosze, ale podeszwę mają grubą, bo to czuć, że jest miękko. Tak. Przełazi jak nie ma Jak problemu z korzenie, tym. co? No to samo miałem z butami, jakimiś tam wiesz, zwyczajnymi. No. I'll let you go, just need some time. At your own pace, you need to find your way. I know now you'll never change your mind for something that matters to me. You do not know what I have in mind. I packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign. As I know what matters to you. What do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, then suddenly the chances are small, just like the lottery. It's been 72 weeks in this town. Klaudia, mogę mówić? Możesz mówić. Dziękuję ci, Klaudia. Możesz opowiadać, co robisz.
ale już nie chcę. Dobrze, to ja opowiem. Kilka dni temu Marcin wspominał, że robimy wybieg dla maluszków, więc właśnie, no jest pogoda taka, nie inna, ale no... Ale trzeba działać, bo maluszki rosną. Teraz nawet już śpią, wyobraźcie sobie, na zewnątrz. Nie weszły do środka do końca. Widocznie jest im za ciepło, bo pogoda jest ciepła, tylko że mokra, no wilgotno. No. A no też kupkają, siusiają i najwyższy czas, żeby po prostu maluchy już miały gdzie pobiegać. Widzicie, tam w oddali są następne takie jakby, nie wiem, to są te nogi, co się wbija fachowo, nie wiem jak to się nazywa, to Marcin może by mi tu pomógł, ale akurat poszedł. No i właśnie tam wokół stawu myślę, że spore dziewczyny i chłopaki będą miały miejsce do ganiania. W międzyczasie jak Marcin poszedł chyba po żabkę, o ile się nie mylę, bo potrzebował, żeby to śruby skręcać, ja Wam pokażę, jak te maluszki śpią. No słuchajcie, wszystkie skulone w jeden kłębek na sobie i na zewnątrz. I nie to, że im jest zimno, że się trząsą. Nie. Zaraz sami zobaczycie. Idziemy tak po cichu zobaczyć, bo zaraz wiem, jakbym otworzyła koje, sobie od razu było wow. A ja już Wam pokazuję. Posty, które Marcin akurat tutaj montuje, widzicie, to są prezenty. Dostaliśmy to od Jacka, jak byliśmy u niego chyba po orzeszki. Drewno. No. Tak, Jacka od drewna, już może co niektórzy z Was kojarzą. Pocięliśmy je, były dużo większe, ale akurat z jednego wyszły nam tutaj trzy słupki. A my nie potrzebujemy więcej, bo siatkę mamy gdzieś tak mniej więcej może do tej wysokości, może do całości. Wiecie, w miesiąc czasu one w życiu tego nie przeskoczą. Nie powinny, a jak nie, to będziemy po prostu modernizować z czasem. Tak jest, ale nie sądzimy, nie będzie. Co ty kradę, no nie szczeniak, przecież pamiętasz... Ale może wytłumaczmy, dlaczego taka wysokość, bo wyobraźcie sobie, kupiliśmy sobie wcześniej siatkę do drzewek, po prostu, żeby nam pieski nie obsikiwały. Będzie sad robiony i będziemy musieli to po prostu w sadzie zrobić, no bo jak to każdy samiec namiętnie lubi zaznaczyć terytorium. Jak się ma drzewka, tak, to wiadomo gdzie zaznacza. No. Chodźcie gamońce, chodźcie, bo wy mi żyć nie dacie. No, wyskakujemy same. Ojej, jaki piękny fikołek, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, która jeszcze... A ty którędy wychodzisz? Co? Chyba są jakieś inne wyjścia, proszę, z powrotem. Już szukamy wyjścia normalnego. Już niedługo będziecie miały wybieg. Przecież siatka jest, tylko muszę ją przymocować. No już, skakuj. Bardzo dobrze. Co się dzieje? Adria, nie deptaj swoich dzieci, myślę, to twoje dzieci. No deptać swoje dzieci, ocipiałaś. Sprawa wygląda tak, że nasze stado to nazywamy siuśki. Tak ogólnie. I chyba że chcemy do jakiegoś po imieniu, no to po imieniu. Ale generalnie jak coś to siuśki, chodźcie. Sikają, kupkają. To jest to, co wyście mówili, że nieźle się napracujemy. Myśmy pierwszego miesiąca nie czuli tego, no bo Azja mocno pomagała i one praktycznie nie kupkały. Bo to o kubki chodzi. Teraz 2 razy dziennie musimy wszystko umyć wodą, wiecie, takim podciśnieniem, wyszorować podłogę, no bo kupkają jak najęte. No i oczywiście w międzyczasie zbieramy to, co tam powstaje, jakby najświeższego, żeby nie wlazły w to czy coś. Jest zabawa z maluchami. Dobra, coś wam pokażę, bo kto chce patrzeć na mnie, jak można popatrzeć na maluchy. Popatrzcie, co się dzieje. Popatrzcie, co się dzieje. Ja zaraz idę robić
piękna jesteś, Azja, bo jakie to dzieciaki wygłodniałe. Ty już ze stajaka je karmisz, co? Dobrze, będziesz lżejsza. One chyba na minutę to z litr mleka ci wyciągają, co? Popatrz, jakie to piękne wszystko. Widzicie, siateczka jest, zaraz postawię statyw. Muszę ją dookoła najpierw rozwinąć i będę mocował drutami do słupków i będzie wybieg. Niestety Klaudia musiała coś załatwić w Jeleniej Górze, to jej nie ma, żeby mi pomóc, więc nie wiem, czy uda mi się, nie wiem, czy widzicie, tą budę po prawej stronie, pomiędzy tymi dwoma budami, tą taką po środku można powiedzieć. Muszę ją przenieść, bo tam będzie te wyjście takie, że będą mogły sobie wyjść na wybieg, kiedy sobie zażyczą. Także będą miały pełen luksus. Wybieg jak na takie maluszki jest bardzo duży, nam się wydaje. I oczywiście wychodzą z nami, bo my też chcemy, żeby one się zaprzyjaźniały, no, żeby widziały kurki, kaczki i tak dalej, inne tego ambra. Thanos nie ma jakichś tam do nich takich popędów dziwnych. Po prostu można powiedzieć, wiecie, no próbował się z jednym nawet zabawić, bo tak skoczył, ale tamten speniał. Jednak przy Thanosie powiem wam, że one wydają się małe przy Azji, ale przy Thanosie to ich praktycznie nie ma. Prawda, moja piękna królowo? Oho, kubkę sobie Arela robi. Co do ilości szczeniaczków szukających nowy dom, między 2 a 3. Dlaczego między 2 a 3? Bo 2 nam normalnie suczki zostały, ale my ciągle z Arelą myślimy, czy warto ją zachować. Jest piękna, jest fajnym psem, ale kilka osób, z was nawet widzów, nam powiedziało, że słuchajcie, nie dokładajcie sobie pracy i kosztów, bo jeszcze wiele przed wami. I faktycznie no, mamy już 3 bardzo duże psy, jeszcze 4. Także my chcemy mieć więcej psów i będziemy mieć, ale kupkają. To dobrze, że wychodzą na zewnątrz. Wiecie, wolą się w takim razie kupkać na zewnątrz. Jesteśmy mega ciekawi, jak już będą na stałe miały otworzone, drzwiczki, czy przestaną robić kupkę w środku. Bo widzę, że ewidentnie im sprawia większą frajdę. O, i następny robi kupę. No to coś w tym jest. Czyli chyba trawa będzie jednak ich wyborem. To dobrze, bo jeśli tam przez moment będziecie chcieli go trzymać w jakimś zamknięciu, to no, nie będzie paćkał strasznie piesek. Dobra, ja lecę do roboty. Przepraszam kochani, że do was tyłkiem, ale to ta lepsza moja strona i tak. Dupa strona. Gdzie specjalną siatkę musieliśmy kupić. Jest znacznie gęściejsza od dołu. Także maluchy nie przejdą. Tamta niestety się nie nadawała. Szkoda, bo miała 2 cele. Jeden będzie spełniony w sadzie. Natomiast no, szkoda. No.